Witajcie, drodzy poszukiwacze skarbów. Tutaj Charlie, wasz przewodnik w świecie stakowania i detektorystyki. Cieszę się, że znaleźliście się na moim kanale YouTube. Razem będziemy odkrywać tajemnice monet bulionowych, skarby ukryte pod ziemią i wiele więcej. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez świat stakowania i detektorystyki. Ale najpierw nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi przygodami na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm kluczowym pojęciom na rynkach finansowych: HOSSie i BESSie. Zrozumienie tych terminów jest niezwykle istotne dla każdego inwestora, ponieważ odnoszą się one do różnych trendów na rynku, które mają ogromne znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie na rynkach finansowych to nie tylko kupowanie i sprzedawanie aktywów. To także analiza trendów i prognozowanie, w którą stronę podążą rynki. Właśnie tutaj wchodzą pojęcia HOSSy i BESSy. HOSSa i BESSa to terminy, które opisują dwa przeciwstawne trendy na rynku. HOSSa to okres wzrostu, a BESSa to okres spadków. Zrozumienie, kiedy rynek przechodzi z jednego trendu do drugiego, może pomóc inwestorom w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych. HOSSa jest okresem, w którym ceny aktywów rosną, optymizm inwestorów wzrasta, a rynek osiąga nowe szczyty. Jest to czas, gdy inwestorzy często kupują akcje, oczekując dalszych zysków. Z drugiej strony, BESSa to okres, w którym ceny aktywów spadają, pesymizm inwestorów wzrasta, a rynek osiąga nowe minima. W tym czasie inwestorzy mogą wycofywać się z rynku lub szukać sposobów zabezpieczenia swoich pozycji. Analiza rynkowa, która obejmuje zrozumienie trendów HOSSy i BESSy, jest kluczowym narzędziem dla inwestorów. Dzięki niej mogą oni podejmować trafne decyzje inwestycyjne zarówno w okresach wzrostu, jak i spadków na rynku. Analiza HOSSy i BESSy pozwala inwestorom zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia na rynku, minimalizując ryzyko straty kapitału i zwiększając szanse na osiągnięcie zysków. HOSSa to okres wzrostu na rynku finansowym, charakteryzujący się rosnącymi cenami aktywów, optymizmem inwestorów i tendencją do dalszych zwyżek. Podstawową cechą HOSSy jest wzrost cen aktywów, takich jak akcje, surowce czy nieruchomości. Inwestorzy często widzą możliwość osiągnięcia zysków, co prowadzi do wzrostu popytu i cen. Podczas HOSSy obroty na rynku finansowym są zwykle wysokie, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów i aktywności handlowej. HOSSa generuje optymizm wśród inwestorów, którzy są przekonani o dalszym wzroście cen i potencjalnych zyskach. W okresie HOSSy ceny aktywów często osiągają nowe rekordowe poziomy, co dodatkowo zwiększa entuzjazm inwestorów. Przykłady historycznych okresów HOSSy na rynkach akcji. Lata 1920 i 1930 w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił okres gwałtownego wzrostu gospodarczego, który doprowadził do HOSSy na amerykańskim rynku akcji, znanej jako Wielka Hossa. Lata 1990 i 2000 w USA. Rozwój nowych technologii internetowych doprowadził do HOSSy na rynku akcji, zwłaszcza w sektorze technologicznym. Okres ten znany jest jako HOSSa technologiczna lub bańka internetowa. Silna gospodarka, wzrost PKB, niskie stopy bezrobocia i rosnące dochody mogą prowadzić do HOSSy na rynkach finansowych. Niskie stopy procentowe sprzyjają inwestycjom w aktywa ryzykowne, co może prowadzić do wzrostu cen i HOSSy na rynkach. Pozytywne nastroje inwestorów, ich zaufanie do gospodarki i perspektyw na przyszłość są kluczowe dla rozwoju HOSSy. Analiza tych elementów pozwala zrozumieć istotę HOSSy na rynkach finansowych oraz czynniki, które mogą przyczynić się do jej rozwoju. BESSa to okres spadku na rynku finansowym, charakteryzujący się malejącymi cenami aktywów, pesymizmem inwestorów i tendencją do dalszych spadków. Podstawową cechą BESSy jest spadek cen aktywów, takich jak akcje, surowce czy nieruchomości. Wraz z malejącymi cenami rośnie niepewność inwestorów co do dalszych perspektyw rynkowych. Podczas BESSy obroty na rynku finansowym są zwykle niskie, co oznacza ograniczoną aktywność handlową i brak pewności co do kierunku rynku. W okresie BESSy inwestorzy tracą zaufanie do rynku i obawiają się dalszych strat, co może prowadzić do wycofywania się z inwestycji. W czasie BESSy ceny aktywów mogą osiągać nowe rekordowe minima, co dodatkowo pogłębia pesymizm inwestorów. Przykłady historycznych okresów BESSy na rynkach akcji. Okres wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 30. XX wieku był czasem głębokiej BESSy na rynku akcji, znanym jako Wielka Bessa.
Lata 2007 do 2009 na całym świecie kryzys finansowy spowodowany bańką kredytową doprowadził do głębokiej bessy na rynkach akcji na całym świecie, znaną jako Wielka Recesja. Główne czynniki prowadzące do rozwoju bessy: gwałtowny spadek wskaźników gospodarczych takich jak wzrost bezrobocia, spadek produkcji przemysłowej czy spowolnienie wzrostu gospodarczego może prowadzić do pesymizmu inwestorów i spadków na rynku. Podwyżki stóp procentowych przez banki centralne mogą wpływać na spowolnienie gospodarki i prowadzić do spadków na rynkach finansowych. Wybuch kryzysów finansowych takich jak bańka spekulacyjna czy kryzys kredytowy może prowadzić do paniki na rynkach i spadków cen aktywów. Analiza tych elementów pozwala zrozumieć istotę bessy na rynkach finansowych oraz czynniki, które mogą przyczynić się do jej rozwoju. W dzisiejszym odcinku omówiliśmy kluczowe pojęcia hossy i bessy oraz ich znaczenie dla inwestorów na rynkach finansowych. Hossa to okres wzrostu charakteryzujący się rosnącymi cenami aktywów i optymizmem inwestorów, podczas gdy bessa to okres spadku z malejącymi cenami aktywów i pesymizmem inwestorów. Zrozumienie tych trendów jest niezwykle istotne dla podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Analiza rynkowa, w tym zrozumienie pojęć hossy i bessy, to kluczowe narzędzie dla każdego inwestora. Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat analizy rynkowej oraz subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na ten temat. Pozwoli to poszerzyć Waszą wiedzę i umiejętności inwestycyjne, co może przynieść korzyści na rynkach finansowych. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.